Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Melisa to herbatka na dobry sen, na dobranoc. Relaksująca, odstresowująca, ułatwiająca zasypianie. I właściwie tyle o niej wiemy. Tymczasem melisa to dużo więcej. Może warto spojrzeć na nią pod nieco innym kątem. Poza wspomnianymi właściwościami, melisa również działa przeciwbólowo, co warto zauważyć. Przy mniejszych bólach zamiast łykać kolejne tabletki, można się po prostu napić ciepłej, przyjemnej melisowej herbatki. Ponadto dobrze działa na układ pokarmowy, działa rozkurczająco na jelita, dzięki czemu możemy w razie przejedzenia, czy powiedzmy jakiejś tam dolegliwości, pomóc sobie w ten sposób. Również ogranicza wzdęcia i gazy, więc jeżeli coś takiego nam doskwiera, także herbatka z melisy jest idealna w tej sytuacji. Historycznie ma jeszcze fajniejsze właściwości. Łacińskie i greckie nazwy wiążą melisę głównie z pszczołami, z miodem, no i również nasze, takie ludowe, na przykład rojownik, czyli właściwie roślina związana z rojem pszczół. Dlaczego tak jest? Okazuje się, że jest to ulubiona roślina pszczół. Kochają jej aromat, kochają w ogóle jej kwiaty. No i jeżeli chcielibyśmy założyć nowy ul, należy natrzeć go świeżą melisą od środka, po to żeby pszczoły się tam, mówiąc kolokwialnie, zadomowiły. Nas najbardziej, jak to o tej porze roku, interesuje bardzo ciekawa właściwość, niedoceniana właściwość melisy, czyli zdolność ograniczania nieprzyjemnych objawów alergii siennej, która właściwie zapasem, tuż zaczynają się pylenia, zaczyna się alergia, zaczyna się sezon na melisę. Regularne picie melisy jak najbardziej może ograniczyć te nieprzyjemne dolegliwości. Co ciekawe, olejki eteryczne zawarte w melisie mogą być również wchłaniane w postaci inhalacji. W przypadku, no właśnie, kataru siennego warto sobie po prostu pochylić się nad naparem melisy z ręcznikiem na głowie, powdychać troszeczkę. Bardzo dobrze to działa na górne drogi oddechowe. No i oczywiście pijemy nie żałując sobie, chociaż przestrzec trzeba wszystkich, którzy na przykład zamierzają wyruszyć w dłuższą trasę samochodem albo operują jakimiś skomplikowanymi maszynami, ponieważ znalazłem informację, że duże ilości melisy, która jest do tego stopnia odprężająca i nasenna, mogą sprawić, że ograniczy się nam nieco koncentracja i będziemy za kółkiem przysypiać. Skąd wziąć melisę? Bardzo łatwo. Może zauważyliście, że kiedy jesteście w sklepie i chcecie sobie kupić jakieś zioło w doniczce, to poza bazylią i miętą i pietruszką zawsze jest tam melisa. Dlaczego? Bo jest świetna do sałatki. Otóż świeża melisa ma charakterystyczny, lekko cytrynowy aromat, który pozwala zastępować nią trawę cytrynową w potrawach, no i świetnie się komponuje ze świeżymi sałatkami. Suszona melisa traci ten cytruskowaty aromacik i nadaje się do przygotowywania naparu. Więc świeża na sałatkę, ale na napar najlepiej wysuszona, powszechnie dostępna. Zwróćmy uwagę, żeby liście były porządne, wysokiej jakości, raczej odrzucamy te ekspresowe wersje i parzymy jak typowe ziołko, co najmniej 5 minut i wrzątkiem łyżeczka na filiżankę. Jeśli chodzi o właściwości relaksujące melisy, to poleca się ją również zmieszać z miętą, ale nie wiem, czy jest potrzeba. Jeśli chodzi o aromat, to nie jest to mój najlepiej pachnący przykład ziołowego naparu, ale w smaku nadrabia. Nie wiem jak u Was, ale ja wolę inne zioła wąchać, ale melisę pić jak najbardziej mogę. Polecamy na wieczór, polecamy na alergię i polecamy świeżą do sałatki. Piszcie, za co Wy cenicie melisę i czy w ogóle cenicie melisę. Ja melisę cenię. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl